Czołem, witajcie znowu. Jesteśmy, powiem wam tak, ogólnie jakbym wiedział, ile będzie zabawy z tym wskaźnikiem, to nie wiem, czy bym podszedł do tematu ponownie, ale już jesteśmy gdzie jesteśmy. Otóż, co się stało? Przykręcałem tutaj ten element, który miał trzymać od góry, od spodu ten manometr, tutaj w tym miejscu, i oczywiście co? Myślałem, że pękła jedna z tych szpilek, które tu są. Widzicie, jedna jest, tu powinna być druga, drugiej nie ma. Otóż druga postanowiła, że się odklei. O. Bo postanowili gdzieś w fabryce na Tajwanie, że klejone wystarczy, że klejone będzie ok. Nie jest ok. Nawet mocno wcale tego nie dokręciłem. Próbowałem to na mój ultra klej przykleić, ale nie odpuściłem sobie. Więc zrobiłem otwór, którego fabrycznie tu nie było. Będzie tutaj sobie taka śrubka. Powiększyłem też otwór tutaj jeden, żeby to trzymało się po prostu. Przynajmniej będę spokojniejszy, bo w razie nawet jeśli ta się oderwie przypadkiem, to wiem, że to na 100% będzie mi trzymało, a powiem wam szczerze, że nie chciałbym w czasie jazdy, żeby tu mi zaczął latać gdzieś wokół manometr jakiś. No nie fajnie. Kolejny temat to był taki, że nie mogłem nigdzie kupić odpowiedniego przewodu. Zamówiłem taki, jaki udało mi się zamówić. Było tutaj kolanko i on był jeszcze dłuższy. Dzisiaj udało się to przerobić. Jest skrócony, zrobione na prosto. Tutaj to jest ta część przy manometrze, to jest ta część przy czujniku. Mamy teraz ładniejszy, elegancki przewodzik. To jest też takiego jaśniejszego metalu, więc to się lepiej wpasuje nam tutaj. No i trzeci etap. Mój kolega, którego bardzo pozdrawiam serdecznie, Rafał, w tym samym czasie montował ten sam manometr. Wczoraj wszystko złożył i w tym manometrze tutaj była sobie taka gumka, która w czasie jazdy, która rozszczelniła się w trakcie, no jak już się zagrzało wszystko, rozszczelniła się i w pewnym momencie wypadł mu cały glikol, czy tam połowa ze środka, więc ja zawczasu wczoraj już to uszczelniłem, tak sobie zapaćkałem to. No zobaczymy, jak to się sprawdzi. Nie wiem, czy się nie skończy kupnem innego manometru, ale na tym etapie spróbujemy wykorzystać to, co mamy. Może to zadziała. Czym się teraz zajmę? Przyczepię manometr, uszczelnię wszystkie przewody i przejdziemy do dalszego etapu. Pierwsza sprawa to uszczelniam na Holimar. Nałożę go tutaj sobie trochę na ten gwint, bo wcześniej musiałem to wszystko przecież rozkręcić. Pilnujcie, żeby do środka nie wpadło nic. Musiałem to przecież rozkręcić, bo trzeba było przerobić ten przewód. Także to sobie tutaj trochę tak doszczelnimy. No nie jest łatwo. Górę wyczyście, żeby tu nic nie wpadło. Już uszczelnicie, przedmuchajcie przewód, żeby to działało. Teraz nakręcę przewód sobie tutaj, o, tak jak ma być. Całą resztę mamy już uszczelnioną. Teraz on powinien fajnie tutaj naprawdę pasować. Tutaj jest AN4 ten gwincik. Co to było? Chyba 17, co czy nie? Tak, 17. No nie jest tutaj łatwo się poruszać, ale da się. No to powinno być szczelne. To.
już wchodzi w ten trójnik. Tylko muszę tam wziąć co tam coś mniejszego było. Calówka. To sobie złapiemy. Nakręciłem to. Myślę, że jest dość szczelnie. Tak to będzie tutaj sobie jakoś pracować. Może bliżej to trochę przekręcimy jeszcze kawałek. Tam w tamtą stronę bliżej motocykla poszło. Muszę jednak jakoś to układa. O, teraz powinno być good. No tak to będzie jakoś. Dobra, węża mamy. Inny etap to przyczepienie manometru. Teraz jeszcze tutaj informacja dla Was. Ja tutaj pod tą śrubkę, nie wiem czy to będzie widać, dałem sobie jeszcze taki cieniutki o-ring. O-ring, żeby w razie czego jakaś woda mi się tu nie zbiera, żeby mi to nie leciało na gwint. Myślę, że to dodatkowo złapie tutaj. Teraz puszczamy sobie tutaj nasz manometr w ten uchwyt i zakładamy sprawę. O. Tutaj łapiemy nakrętką z kołnierzem samokontrującym, licząc na to, że wytrzyma tutaj sobie to. O. A tutaj jeszcze dodatkowo, moment. Dobra, teraz tu, żeby sobie to trochę zabezpieczyć, damy trochę kleju niebieskiego, żeby się tam przypadkiem nie chciało gdzieś odkręcić po drodze. Mam nadzieję, że będzie wszystko tip-toper. No kurde, chyba tutaj. Tak, trzeba od samego dołu, nie szczaiłem tego klimatu. Dobra. Teraz chyba będzie git. Mamy śrubkę. Dobra, słuchajcie, ostatnia szansa, żeby sobie ustawić jakoś to tak sensownie, tak jak chcecie, żeby to było. No to sobie tak ustawię, żeby wskazówka w moją stronę była. O, i tak mi pasuje przy okazji tego silikonu, że będzie widać. Dobra, tutaj był kluczyk 3/8. No i tutaj nie mogę świrować za bardzo z tym, żeby mi się przypadkiem druga szpilka nie oderwała. Dobra. Ale też tak, żeby chociaż trochę kołnierz złapał. Wiecie o co chodzi, żeby się nie odkręciło. No to 3/8 zadziała, no nie zadziała. Siateczka. A jeszcze imbus, fakt. No. To już na pewno jest to solidnie. No i dobra,
Mamy przykręcony fajnie sobie manometr, powinien się trzymać. Mamy trochę tutaj jeszcze sobie szczeliwa na gwint. Więcej darmowych uprawnień na emisję ciepłownictwo. Panie redaktorze, to są dziesiątki miliardów euro. Tu jest AN4, powinno wytrzymać, tak mi to zakuli z powrotem. Na skróty spróbować pójść, ale jest jak jest. I teraz, co będę chciał zrobić? Jak mamy już to ułożone, nie, na tym etapie nie będę tego dokręcał na 100%, bo chciałbym odpowietrzyć tutaj, żeby weszło przed olej i to będzie lekko odkręcone. Odpalę motocykl i zobaczymy, czy się wydostanie powietrze. Jak zacznie olej wylatywać, to zakręcę wtedy. Taki jest plan. Ok, odpalimy. Jak się odpowietrzy, to zaciśniemy przewód.